Witam Państwa bardzo serdecznie w nagraniu U7. Dzisiaj będzie bardzo krótki temat, pod wpływem świeżej emocji, prawie że news. Wczoraj obejrzałem ufologiczny film dokumentalny o tytule W poszukiwaniu potwora. 5. sezon. Odcinek się nazywał Goście z nieba, czy tak może cała seria, tego nie wiem. To był 8. odcinek. W filmie tym było m.in. szczegółowo omówione oblężenie farmy Satonów w Kelly Hopkinsville w 1955 roku. Była tam obszerna relacja kobiety będącej potomkiem uczestników wydarzeń, czyli jakby chyba ona jest wnuczką właścicielki tego rancha, kiedy były te wydarzenia. Oraz w tym filmie była też wspomniana sprawa porwania drwala Travisa Waltona w Arizonie w 1975 roku, czyli były znane wydarzenia. Ponadto był nowy dla mnie ciekawy przypadek teścia jednego ze świadków, o którym za chwilę będzie mowa, który to teść szedł drogą na polu, zobaczył światło, podszedł do tego światła, czy szedł w kierunku niego i to światło uderzyło go promieniem w czoło, on stracił przytomność i obudził się rano sam na tej drodze w polu, czyli tam, gdzie go to światło uderzyło. To nie wiadomo, co się tam z nim działo. No i ten świadek, który mówił o tym teściu, postanowił pójść w ślady swojego teścia i próbował nawiązać kontakt z kosmitami za pomocą porad z aplikacji telefonicznej. Czyli tam nie, że się łączył tą aplikacją, tylko że tam były porady, jak nawiązać kontakt z kosmitami. No i tam zaczął eksperymentować, jakieś tam takie relaksacyjne chyba techniki, coś tam zaczął chyba opuszczać jakby ciało prawie, że no coś takiego było. Oczywiście to jakieś tam eksperymenty takie jakby umysłowe. Zaczął chyba przywoływać tych kosmitów telepatycznie. Czyli coś jak ci tam były te przypadki w ostatnim roku śmieszne. No i w efekcie tych eksperymentów przywołał telepatycznie kosmitę, tak? Było w tym serialu to przedstawione, w tym filmie dokumentalnym, i w nocy były jakieś dziwne odgłosy, on spał z żoną, zaniepokojony odgłosami wyszedł na zewnątrz, tam szukał psa i zobaczył na podwórzu posiadłości, twarzą w twarz, raptem zobaczył kosmitę, wysokiego na 2,5 metra. Czarnego kosmitę, ciemno-szarego, czarnego, z wielką głową i bardzo długimi rękami. No i ten kosmita, jak też go zobaczył, no to sprawnie się oddalił sprintem, jakby prawie że uciekł. No i świadek ten szybko schował się do domu, chwycił broń, jakiś miał rewolwer i taki porządny, nowy, i był gotowy wywalić cały magazynek w drzwi. Jakby zobaczył, że ten kosmita się tu wkrada. Gdy tak czekał na tego kosmitę, to w tym czasie dostał przekaz telepatyczny od niego, że gdyby ten kosmita chciał, to by już go dawno nieodwracalnie unieszkodliwił. No, czyli wiecie, co by z nim zrobił, co było w tym przekazie. Gdyby tylko chciał, ale jak widać, nie chciał skrzywdzić tego człowieka. No to była taka całkiem nowa historia, nieznana mi, ciekawa historia, aż trudno uwierzyć mi w ową telepatię.
No ale załóżmy, bo są te doniesienia o porozumiewaniu się z kosmitami telepatią, być może, że jest jakiś protokół telepatyczny, który nam się nie mieści w głowie, który po prostu jakby jest niezależny od istot. Po prostu. Że jakby, załóżmy, że działamy wszyscy na takich samych falach, w tym samym protokole, z jakichś przyczyn. A może ta telepatia jest na wielkim spektrum fal mózgowych. No trudno tutaj orzec, na razie mi nic więcej na ten temat nie powiem. Ale to nie ten przypadek tak mnie zaintrygował. Ostatnia historia w tym filmie, i o tym jest właśnie, nic nie mogłem znaleźć, nawet sztuczna inteligencja mi tu nic nie podpowiedziała, nie znała tego. Oprócz wymyślania bzdur, ale ją, że tak powiem, zidentyfikowałem jej te bałachy. Więc ostatnia historia to wiem tylko tyle, co z tego filmu. Zrobiła ona na mnie tak duże wrażenie, że postanowiłem zrobić o tym nagranie. No, komentujcie, czy znacie ten przypadek z innych źródeł i czy oglądaliście w ogóle ten film dokumentalny. Oraz czy zdjęcie kosmity, o którym zaraz opowiem, jest prawdziwe. A więc, czy ta historia jest 100% pewna. A było to tak. Akcja toczyła się w USA, w mieście, w ostatnich latach. Może nawet w 2026 roku, bo odcinek ten był właśnie z tego roku. Kobieta stała przed domem i patrzyła na ulicę w tym mieście. Wtem zobaczyła dziwną, dużą chmurę pyłu, która się poruszała po ziemi w jej kierunku. Jakby takie tumany kurzu to było przedstawione. Ta chmura zaczęła się przeoblekać w humanoidalną postać. Gęsta chmura. I ten kosmita następnie zaczął iść w jej kierunku, mijając kolejne drzewa. No, ona patrzyła na to z przerażeniem, ale za trzecim minionym drzewem kosmita znikł. Kobieta, przerażona, zaczęła szybko się cofać, analizując, czy zdąży się schować w domu. No ale zdążyła, zaryglowała drzwi, no bo się nic nie działo, tego kosmity nie było widać, zaryglowała drzwi, szybko poleciała na górę, sprawdzić, czy jej 3 dzieci jest bezpiecznych. No, z dziećmi wszystko było w porządku, bawiły się. To były dzieci tak do 10 roku życia maksimum, a ona miała około 35 lat, więc ta historia chyba się wydarzyła całkiem niedawno. Tak wynika z tych danych, może nawet to było w tym roku, czyli w 2026 roku. Nie wszystko zapamiętałem, nie wiedziałem, że to będzie takie interesujące. I tak całe szczęście, że przerwałem na chwilę skręcanie łóżka i oddałem się oglądaniu tego przypadku z większą uwagą. A więc tak, kobieta, będąc na górze, spojrzała przez rolety na ulicę i na dom naprzeciwko. W tym domu nie powinno nikogo być. Widocznie domownicy wyjechali czy coś takiego. I ona zobaczyła w tym pustym domu w oknie tego kosmitę, też na piętrze, bo ona była na piętrze. On stał tam w oknie i jakby się patrzył w jej kierunku. Kobieta, przerażona, zaczęła zasłaniać wszystkie okna, wszystkie rolety i zasłony. Poczuła się skrajnie zagrożona, bo jeśli kosmita wniknął do tamtego domu, to może też wniknąć do jej domu. Przerażona zadzwoniła do siostry. A ta poradziła jej, aby cały czas z nią rozmawiając rozchyliła roletę i zrobiła zdjęcie kosmicie. I to zdjęcie się udało. Pokazano je w tym filmie. Jak nic widać było
bardzo wyraźnie głowę kosmity i jego tułów. Zdjęcie jest bardzo dobre. A relacja kobiety wydaje mi się bardzo wiarygodna. Zresztą, jak cały ten film dokumentalny. Więc szacuję, że ten przypadek ze zdjęciem kosmity jest pewny na około 95%. Na tę chwilę tak oceniam. Więc komentujcie, czy ten przypadek jest autentyczny, czy o nim słyszeliście, czy widzieliście to zdjęcie i co o tym wszystkim myślicie. W zależności od dalszych zdobytych informacji moja ocena przypadku spadnie lub wzrośnie, ale na razie nie udało mi się nic znaleźć, żadnych informacji dodatkowych o tym przypadku. Nigdzie. Ani o tym zdjęciu kosmity. Ale jeśli to wszystko jest autentyczne, to mamy prawdziwe zdjęcie ufoka z innej planety. Ciekaw jestem waszych opinii. To na razie tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego razu. Dziękuję za uwagę.